Dzień dobry kochani. Dzisiaj mam ogromną przyjemność pokazać Wam mój kolejny autorski wzór na takiego leniwca. Leniwiec dostał imię Stefan, Stefcio, Stefanek i do niego bonusowo jest taki mały misio, ale filmik albo tutorial na misia, może tak lepiej będzie brzmiało, pokażę Wam w kolejnym filmiku, bo i tak myślę, że ten film będzie troszkę trwał, więc misio w następnym filmie wskakuje. I tak, zanim pokażę, co jest nam potrzebne do wykonania naszego leniwca, to chciałam serdecznie podziękować pani Asi za postawienie mi kawki. Bardzo, bardzo pani dziękuję. I jeżeli wy byście chcieli również postawić mi kawkę, to w opisie macie link do Buy Coffee i tam można to zrobić. To jest takie wsparcie mojego kanału i za wszystkie kawki serdecznie Wam, kochani, dziękuję. Naprawdę z całego serduszka. I tak, co jest nam potrzebne do wykonania naszego leniwca? No, potrzebujemy włóczki. I tak, ja pracuję na włóczkach Yarnard Jeans. To nie jest żadna reklama, po prostu mi się wygodnie na tych włóczkach pracuje. I potrzebujemy kolor główny na ciałko. I tak, tutaj użyłam tego kolorku. Do tego drugi kolor, żeby zrobić buzię i pazurki. I tutaj macie ten kolorek. Kolejny kolor to jest odrobinka brązowego. Tu Wam nie mówię, jaki ten brązowy ma być. Widzicie, tutaj zrobiłam takim, a przy Was zrobię teraz takim innym. I tak samo na misia też będziemy potrzebować ten kolorek, ale to już powiem w tym drugim filmie. Więc tak, mamy kolorki. Oprócz tego odrobinka jakiejś czarnej włóczki, żeby wyszyć buzię oraz nosek. I ja tutaj mam jakąś włóczkę z Tediego. Tak. I teraz szydełko. I szydełko ja do Yarnard Jeansu używam 2,5 mm. Wypełnienie, bo jednak jest nam ono potrzebne. Dalej bezpieczne oczka. I mówię tu tylko o leniwcu. Oczek użyłam w rozmiarze 12 mm, ale jeżeli... O, jak się lampa odbija. Ale jeżeli chcecie, możecie użyć ich mniejszych, możecie nawet większe te oczka zrobić. To już zależy od Was. Myślę, co jeszcze? No wiadomo, nożyczki, igła to jest taki konkret. No niestety tutaj będziemy mieli troszkę przyszywania, bo tu wszystko trzeba wyszyć, ale nawet o dziwo nie robi się tego tak bardzo topornie, jakby się to mogło wydawać. Mamy tak, igłę, nożyczki. Przyda nam się znacznik, niekoniecznie go musimy używać, ale jeżeli lubimy sobie zaznaczać okrążenia, to śmiało nam się przydaje. Ja zwłaszcza jak zwężam maskotkę, to lubię sobie znaczniku użyć. Patrzeć, czy coś jeszcze jest nam potrzebne. Myślę, że chyba wszystko. Igła, nożyczki to mówiłam. Także, aha, jeszcze szpilki. Szpilki właśnie. Szpilki nam są potrzebne po to, żebyśmy sobie w odpowiednich miejscach najpierw przymocowali tutaj te łatki na oczy, czy nawet zwykłe nasze łapki i potem je doszyli. I to już jest zupełnie wszystko, co potrzebujemy. Tak, jest tego troszkę. Także kochani, raz jeszcze bardzo dziękuję pani Asi i bierzemy się za szydełkowanie. Zaczniemy sobie od wykonania tych mniejszych elementów. Na końcu zrobimy ciałko i głowę. I tak, zaczniemy od łapek. Wszystkie 4 łapki są takie same. I taka jedna moja rada, jak zaczniemy robić łapki, to zróbmy wszystkie 4, można powiedzieć, jedna po drugiej, bo często na przykład ja osobiście łapałam się na tym, że jak zrobiłam jedną łapkę w jeden dzień, a drugą łapkę w drugi dzień, to delikatnie różniły się wielkościami, a to przez to, że na przykład możemy być bardziej zmęczeni w jeden dzień i ten uścisk na szydełku, czy ten zaciąg możemy mieć słabszy. No różnie to bywa, dlatego taka moja rada, jak mamy jakieś dublujące się elementy, to róbmy je jeden po drugim. I tak kochani, łapkę zaczynamy od magicznego kółeczka
I tu Was odeślę do mojego filmu właśnie z magicznym kółkiem, jeżeli oczywiście nie potraficie jeszcze tego kółeczka zrobić. W ogóle jak się rozgadałam dzisiaj. Także odsyłam Was tu do tego filmu, tam krok po kroku. Może troszkę szybko, ale myślę, że zrozumiale pokazuję, jak takie kółeczko wykonać. I tak, jak będziemy mieli nasze magiczne kółko, to robimy na nim 5 półsłupków. Wkładamy pod 2 niteczki, tutaj do środka. Raz, 2, 3, 4 i 5. Zaciągamy nasze kółko, ciągnąc tutaj za tą krótką nitkę i zaczynamy drugie okrążenie. Drugie okrążenie zaczynamy w pierwszym półsłupku z poprzedniego okrążenia. A jak nie wiemy, w którym miejscu się wbić, to sobie odliczamy. Tutaj mamy szydełko z pętelką i liczymy 1, 2, 3, 4 i 5. I tutaj się wbijemy. Ja chyba za mocno zacisnęłam, ale to się zobaczy. I robimy najpierw jeden, a później drugi półsłupek. W kolejnym półsłupku robimy 2 półsłupki. W następnym 2 półsłupki. W kolejnym 2 półsłupki. I w 5. półsłupku z poprzedniego okrążenia również robimy 2 półsłupki. I mamy teraz 2, 4, 6, 8, 10 półsłupków na naszym okręgu. Kolejne 20 okrążeń będzie takich samych. Każde jedno okrążenie wykonujemy następująco. Robimy 10 pojedynczych półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Już nam się zaczyna robić taka mała miseczka. I tak, już sobie obróćmy na odpowiednią stronę, na prawą stronę tą naszą robótkę. Widzicie? Tak wygląda strona od środka, a tak się prezentują półsłupki na prawej stronie. I postarajmy się już wywlec, mówiąc brzydko, tą naszą robótkę, tą naszą nóżkę, bo później ciężko będzie nam ją po prostu obrócić na tą właśnie prawą stronę. I tak, jedno okrążenie wykonałam i teraz zrobimy jeszcze 19 okrążeń i w każdym okrążeniu ma być 10 półsłupków. Ja to zrobię poza kadrem, wrócę do Was pod koniec pokazać, jak wykończyć tą łapkę. I tak mam wykonane wszystkie okrążenia. Jeszcze raz Wam pokażę, tak wygląda robótka na prawej stronie. I teraz składamy sobie tak w pół, spłaszczamy te dwie strony naszej pracy, przechodzimy przez kolejny półsłupek i przez półsłupek po drugiej stronie i robimy półsłupek. 1, 2, 3 i 4 razy tak zszywamy półsłupkami. Na końcu robimy oczko łańcuszka. Ucinamy sobie włóczkę, zostawiamy ją troszkę dłuższą. Niestety gdzieś mi nożyczki zaginęły. Zostawiamy troszkę dłuższą tą nitkę, ponieważ tymi nitkami będziemy przyszywać łapki. I tak, takie łapki wykonujemy dokładnie 4 sztuki. Także ja też się biorę za zrobienie ich i widzimy się za chwilę w dalszej części tutorialu.
Mam 4 łapki. Teraz do tych łapek dorobimy pazurki. I tak, ja wykonuję po 3 pazurki na łapkę. Także szybka kalkulacja, potrzebujemy 12 pazurków. Robimy pętelkę i teraz 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4 i 5. I teraz licząc od drugiego oczka od szydełka, tu mamy pętelkę, pierwsze oczko i drugie, robimy po jednym oczku ścisłym w każde oczko, czyli tak, w tym oczku oczko ścisłe, w kolejnym oczko ścisłe, w kolejnym oczko ścisłe i w ostatnim wolnym oczku łańcuszka oczko ścisłe. Oczko łańcuszka ucinamy włóczkę, zostawiamy sobie taki kawałek do przyszycia i pazurek jest gotowy. Raz jeszcze Wam pokażę. Robimy pętelkę, 5 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5 i licząc od drugiego oczka robimy po jednym oczku ścisłym. Raz, 2, 3 i 4. Oczko łańcuszka. Zostawiamy dłuższą niteczkę, ale nie za długą. Tak, ja mam tutaj jakieś 15 cm. Ucinamy, wyciągamy. I tak jak mówię, przepraszam, wykonujemy w sumie 12 takich paluszków, pazurków. Także bierzemy się za szydełkowanie i widzimy się za chwilkę. Kolejnym elementem, który wykonamy, będzie tutaj pyszczek. I tak, zaczynamy od zrobienia pętelki, a następnie musimy wykonać 9 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I teraz w drugie oczko od szydełka, pierwsze, drugie, w to oczko robimy 2 półsłupki. Z czego ten pierwszy zaznaczymy sobie znacznikiem, który gdzieś mi jest. Już myślałam, że gdzieś zaginął. I tak. Ten pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy. I w tym samym oczku robimy jeszcze drugi. W kolejnych raz, 2, 3, 4, 5, 6 oczkach robimy po jednym półsłupku. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. 6 pojedynczych półsłupków. W ostatnim oczku tutaj robimy 3 półsłupki. 1, 2 i 3. Teraz sobie obracamy w taki sposób na tą naszą pracę. I tutaj ta przerobiona część jest na dole. I zbijamy się naprzeciwko tego pojedynczego słupka. Tu mamy 3 i tu mamy 1 półsłupek. I robimy tu półsłupek. Lecimy w lewo naprzeciwko kolejnego półsłupka. Robimy półsłupek. Mamy drugi. Naprzeciwko trzeciego tu półsłupka. Tu na dole mamy półsłupki. Robimy trzeci, czwarty, piąty i 6 pojedynczy półsłupek.
I teraz tutaj naprzeciwko tych dwóch półsłupków robimy jeden półsłupek. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Mamy pierwsze okrążenie pyszczka gotowe. Drugie okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka, a następnie w tym pierwszym półsłupku tutaj robimy dwa półsłupki. Raz i dwa. W kolejnym półsłupku robimy dwa półsłupki. Aha. Zaznaczmy sobie ten pierwszy półsłupek. Raz, dwa, trzy. Tutaj jest. Teraz nad kolejnymi 6 półsłupkami, robimy po jednym półsłupku. Raz, dwa, trzy, 4, 5 i 6. Teraz w kolejnym półsłupku dwa półsłupki. Raz i dwa w jednym. W następnym dwa w jednym. W kolejnym dwa w jednym. Mamy 3 razy dwa półsłupki w jednym. I nad 6 kolejnymi półsłupkami robimy po jednym półsłupku. Raz, dwa, 3, 4, 5 i 6 pojedynczych półsłupków. I tutaj nad kolejnym, ostatnim już półsłupkiem robimy dwa półsłupki. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i dwóch półsłupków w pierwszym tutaj półsłupku. Raz i dwa. Zaznaczamy sobie pierwszy półsłupek i teraz nad kolejnym półsłupkiem dwa półsłupki. Nad kolejnym półsłupkiem dwa półsłupki. Nad kolejnym półsłupkiem dwa półsłupki. Teraz nad 6 kolejnymi półsłupkami robimy po jednym półsłupku. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6 i teraz dwa w jednym, dwa w jednym, dwa w jednym, dwa w jednym, piąty raz dwa w jednym i szósty raz dwa półsłupki w jednym. Nad 6 półsłupkami po jednym półsłupku. 4, 5 i 6 i nad dwoma kolejnymi półsłupkami robimy po dwa półsłupki, czyli dwa w jednym i nad kolejnym półsłupkiem dwa w jednym. I mamy, kochani, koniec tego okrążenia. Tutaj robimy oczko ścisłe w miejscu znacznika. I po wykonaniu tego okrążenia mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 8, 32, 4, 6, 36 półsłupków. I teraz kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i pierwszy półsłupek tutaj zaraz za oczkiem łańcuszka, przepraszam. I przerabiamy dookoła 38 półsłupków. Raz, jeden półsłupek nad półsłupkiem robiąc 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5 i 6. Przepraszam Was bardzo, coś gdzieś mi się pomyliło. 36 półsłupków powinniśmy mieć tutaj w okrążeniu. Mały mamy supeł. I tak robimy oczko ścisłe w miejscu znacznika. I raz jeszcze robimy takie samo okrążenie. Oczko łańcuszka, pierwszy półsłupek zaraz za oczkiem. Zaznaczamy go sobie. I robimy w sumie 36 półsłupków na okręgu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5 i 36 półsłupków. Wyciągamy znacznik, w jego miejscu robimy oczko ścisłe i oczko łańcuszka na koniec. Zostawiamy dłuższą niteczkę, bo tą nitką będziemy przyszywać nasz pyszczek do reszty naszego leniwca. I tak, tą niteczkę możemy sobie przeszyć, tą ze środka. Tak. I ja sobie ją tutaj tak najpierw dojadę tu do końca albo do początku. I ja sobie raz Wam powiem, co robię. Tak naprzemiennie tutaj przez środek przeszywam. Tak, żeby tą dziurkę troszkę zaszyć. Następnie wszywam się w półsłupki. I tą niteczkę możemy sobie zostawić, bo ją po prostu schowamy w środku pod tym pyszczkiem. Dobra, pyszczek mamy gotowy. Teraz bierzemy się za łatki na oczach i potem za już główną część naszego leniwca. Teraz przechodzimy do łatek na oczkach. I tak robimy pętelkę i 9 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W drugim oczku od szydełka
robimy 2 półsłupki. Raz i 2. Zaznaczamy sobie pierwszy półsłupek. W 6 kolejnych oczkach robimy po jednym półsłupku. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 pojedynczych półsłupków. W ostatnim wolnym oczku robimy 3 półsłupki. Raz, 2 i 3. W kolejnych tutaj obracamy i robimy tak jak przy pyszczku. Naprzeciwko 6 półsłupków robimy po jednym półsłupku, czyli tak. Mamy pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. I 6. I tutaj, gdzie 2 półsłupki robiliśmy, robimy 1 półsłupek. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I teraz oczko łańcuszka i zaraz za oczkiem tutaj w pierwszym półsłupku robimy 2 półsłupki i ten pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy. I teraz nad kolejnymi 6 półsłupkami robimy po jednym półsłupku. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I teraz nad kolejnym półsłupkiem 2 półsłupki. Raz i 2. Nad kolejnym półsłupkiem 2. Jeszcze spojrzę, czy źle, przepraszam kochani. Tutaj mieliśmy pierwsze 2 półsłupki. Teraz nad kolejnym półsłupkiem robimy jeszcze 2 półsłupki. I teraz nad kolejnymi 6 półsłupkami robimy po jednym półsłupku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz nad 3 następnymi półsłupkami robimy po 2 półsłupki. Raz, drugi raz 2 w jednym i trzeci raz 2 w jednym. I teraz nad 6 półsłupkami robimy po jednym półsłupku. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I teraz nad kolejnym półsłupkiem robimy 2 półsłupki. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I teraz jeszcze jedno ostatnie okrążenie, tylko sobie upadły znacznik podniosę i zaczynamy od oczka łańcuszka i pierwsze 2 półsłupki robimy zaraz za oczkiem. 2 w jednym. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy i teraz 2 w jednym nad kolejnym półsłupkiem, 2 w jednym nad kolejnym i 2 w jednym nad kolejnym. Czyli mamy 4 razy 2 w jednym. 6 pojedynczych półsłupków teraz robimy. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Teraz 6
razy 2 w jednym. 2 w jednym, 2 w jednym drugi raz, 2 w jednym trzeci raz, 2 w jednym czwarty, 2 w jednym piąty i 2 w jednym szósty raz. I teraz nad 6 półsłupkami robimy po jednym półsłupku. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I nad 2 kolejnymi półsłupkami robimy po 2 półsłupki, czyli 2 w jednym 2 razy. Raz i 2. Wyciągamy znacznik, w jego miejscu robimy oczko ścisłe, zamykające i mamy gotową jedną tutaj łatkę na oko. Tak samo sobie możemy tą niteczkę przeszyć. Aha, właśnie, jeszcze ucinamy sobie dłuższą tą nitkę, wyciągamy i tą niteczkę sobie jeszcze od razu wszyjemy. I tak naprzemiennie przez środek sobie przeszywamy. Możemy uciąć, możemy zostawić i schować. Wykonujemy drugą taką łapkę i następnie bierzemy się za całą resztę naszego leniwca, czyli w sumie ciałko, a to ciałko i głowę mamy w jednym elemencie. No i przechodzimy do głównego elementu. Zaczynamy od magicznego kółeczka. I teraz na naszym magicznym kółku robimy 6 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Zaciskamy nasze magiczne kółeczko i zaczynamy drugie okrążenie. Wbijamy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy i robimy 6 razy 2 półsłupki w jednym, czyli w pierwszym półsłupku 2 półsłupki, w drugim półsłupku 2 półsłupki, w trzecim półsłupku 2 półsłupki, w czwartym półsłupku 2 półsłupki, w piątym półsłupku 2 półsłupki i w szóstym półsłupku 2 półsłupki. Mamy 12 półsłupków na okręgu. Teraz kolejne okrążenie to będzie 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Drugie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Czwarte, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Piąte powtórzenie i półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Szóste powtórzenie. Kolejne okrążenie to będzie 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki, czyli półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie i tak półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Drugie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Trzecie, półsłupek,
półsłupek, 2 w 1/4, półsłupek, półsłupek, 2 w 1/5, półsłupek, półsłupek, 2 w 1/6. Powtórzenie. I po tym okrążeniu mamy 24 półsłupki na okręgu. Kolejne okrążenie, robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i 2 w 1. I lecimy dalej. Raz, 2, 2, 3 i 2 w 1. Raz, 2, 3, 2 w 1. Jeden, 2, 3, 2 w 1. 1, 2, 3, 2 w 1, 1, 2, 3 i 2 w 1. Mamy 6 powtórzeń gotowych i po tym okrążeniu mamy 30 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie, robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3, 4 i 2 w 1. I lecimy dalej. Raz, 2, 3, 4 i 2 w 1. 1, 2, 3, 4, 2 w 1, 1, 2, 3, 4 i 2 w 1, 1, 2, 3, 4, 2 w 1, 1, 2, 3, 4, 2 w 1. Mamy 6 powtórzeń wykonanych i po tym okrążeniu mamy 36 półsłupków na okręgu. I teraz właśnie takich okrążeń, czyli po 36 półsłupków, wykonujemy 8. Robimy na każde okrążenie 36 pojedynczych półsłupków. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 33, 34, 35 i 36 półsłupków. I jeszcze takich samych, dokładnie takich samych okrążeń wykonujemy 7. Także robimy to. Ja je zrobię poza kadrem, bo tu nie ma nic nowego do pokazania i widzimy się za chwilkę. Okrążenia wykonane. Teraz zaczniemy zmniejszać tutaj naszą pracę. I tak,
robimy najpierw 4 półsłupki. 1, 2. Ten pierwszy sobie zaznaczamy. 3, 4. Mamy 4 pojedyncze półsłupki. Teraz zrobimy 6 razy 1 półsłupek z 2. Wbijamy się pod jedną niteczkę tutaj najbliższego nam wolnego półsłupka i pod jedną niteczkę kolejnego. Teraz przeciągamy włóczkę przez te dwie nitki, a następnie przez dwie pętelki na szydełku. I znowu pod jedną niteczkę, pod drugą niteczkę przeciągamy włóczkę i przez dwie pętelki. Mamy drugie powtórzenie. Trzecie. Czwarte. Piąte. I szóste powtórzenie. Szósty raz. 2. I 1 z 2, przepraszam. I teraz tutaj do końca okrążenia robimy 20 półsłupków zwykłych. Raz, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Mamy 20 półsłupków. I po tym okrążeniu mamy 30 półsłupków na okręgu. I teraz tutaj ważna sprawa. Mamy raz, 2, 3, 4 zwykłe półsłupki, a następnie mamy 6 razy 1 z 2, czyli nam powstało jakby 6 półsłupków. I teraz po raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po 7 półsłupkach zaznaczamy sobie tutaj czymkolwiek, czy to znacznikiem, czy to włóczką. To jest ważne, bo to jest środek naszego brzuszka. Także ja sobie tutaj przepletę jakąkolwiek niteczkę. Jest dosyć istotne, bo później ułatwi nam to po prostu pracę. Będziemy już wiedzieć, gdzie mamy środek i wtedy łatwiej nam będzie wszystkie elementy rozmieścić. I tak, mamy zaznaczone. To zabieramy się za kolejne okrążenie. W tym okrążeniu zrobimy 30 półsłupków. Zwyczajnie każdy półsłupek nad półsłupkiem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30. W kolejnym okrążeniu zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i ten pierwszy półsłupek sobie zaznaczymy. 3 pojedyncze półsłupki i jeden z dwóch. Drugie powtórzenie. Raz, 2, 3. Jeden z dwóch. Trzecie. Raz, 2, 3. Jeden z dwóch. Czwarte. 1, 2, 3. Jeden z dwóch. Piąte. 1, 2, 3. Jeden z dwóch. I szóste powtórzenie. 1, 2, 3 i jeden z dwóch. Po tym okrążeniu mamy 24 półsłupki na okręgu i takie właśnie okrążenie teraz wykonamy. Zrobimy 24 półsłupki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 półsłupki. Kolejne okrążenie robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki. Raz i 2. Tu sobie pierwszy półsłupek zaznaczamy i jeden z dwóch. 1 i 2. Jeden z dwóch. 1, 2. Jeden z dwóch. 1, 2. Jeden z dwóch. 1, 2. Jeden z dwóch. I szóste powtórzenie. 1, 2 i jeden z dwóch. Mamy 18 półsłupków po tym okrążeniu i tyle właśnie też teraz wykonamy. Robimy 18 półsłupków na okręgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. Kolejne okrążenie wykonujemy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 1
pojedynczy półsłupek i jeden z dwóch. Półsłupek nad półsłupkiem, 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 jeden z dwóch. I półsłupek nad półsłupkiem, jeden półsłupek z dwóch. Mamy 6 powtórzeń, 12 półsłupków na okręgu i teraz właśnie takie okrążenia wykonamy 2. Robimy teraz 2 razy po 12 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I jeszcze jedno takie okrążenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Mamy 12 półsłupków właśnie na naszym okręgu. I teraz zaczniemy wykonywać już głowę. Musimy zrobić 12 razy 2 w jednym, 2 półsłupki w jednym. Mamy tak. Pierwsze powtórzenie. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Szóste. Siódme. Ósme. Dziewiąte. Dziesiąte. 11 i 12. Jeszcze przeliczę, czy wszystko się zgadza. 2. I jeszcze jedno powtórzenie. Nie wiem, jak to się stało, ale no nieważne. Mamy 24 półsłupki na naszym tutaj okręgu. Kolejne okrążenie wykonamy 12 razy powtórzenie półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie, półsłupek i 2 w jednym, drugie, półsłupek i 2 w jednym, trzecie, półsłupek, 2 w jednym, czwarte, półsłupek, 2 w jednym, piąte, półsłupek, 2 w jednym, szóste powtórzenie, półsłupek, 2 w jednym, siódme, półsłupek, 2 w jednym, ósme powtórzenie, półsłupek, 2 w jednym, dziewiąte, półsłupek, 2 w jednym,
dziesiąte, półsłupek, 2 w jednym, 11, półsłupek, 2 w jednym, 12. Powtórzenie. Mamy 36 półsłupków tutaj na naszym okręgu. Kolejne okrążenie poszerzające. Wykonamy tym razem 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. I znowu 1, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. I raz jeszcze. 1, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. Mamy 42 półsłupki na okręgu. Kolejne okrążenie. Wykonujemy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. 1 i 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 w jednym. I tak. Po tym okrążeniu mamy 48 półsłupków na okręgu. I teraz już ostatnie poszerzające okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 7 pojedynczych półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 2 w jednym. 1 i 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 w jednym. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 2 w jednym, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 2 w jednym. I teraz najbardziej żmudna, najdłuższa część naszej pracy, czyli będziemy robić głowę tutaj do góry i na każde okrążenie przypada nam 54 półsłupki, a takich okrążeń, kochani, musimy wykonać aż 12. Ja już tutaj nie będę pokazywać przykładowego okrążenia. Robimy na każde okrążenie 54 półsłupki i tych okrążeń robimy 12. Ja to robię poza kadrem. Wy również, proszę, zróbcie te okrążenia i widzimy się za chwilę. Okrążenia mamy wykonane i teraz, kochani, przyszyjemy sobie mordkę, a następnie oczy. A to po to, żeby zamontować później bezpieczne oczka. I tak, tutaj mieliśmy środek. Tak, i wymierzamy sobie, aby właśnie na środku ta nasza mordka była. I tak, przyszywamy ją tutaj w tym miejscu. Tu będzie góra naszej mordki i tu już dookoła będziemy przyszywać. Dwiema szpileczkami sobie chwycimy i będzie nam dużo wygodniej. Uważamy na szpilkę. I tak wbijamy się w głowę, przechodzimy w taki sposób i w półsłupek tutaj na buzi, na mordce. Następnie wbijamy się w następny półsłupek, w głowę, przechodzimy i tak się przeszywamy dookoła. Dobra, kochani, nie będę Was zanudzać tym moim przyszywaniem. To jak to robimy widzieliście, także obszywamy to dookoła i widzimy się za chwilkę. I tak, tu już sobie tą niteczkę można wyciągnąć i wszywamy się jeszcze, przeszywamy tak na drugą stronę. Tą nitkę możemy już uciąć i bierzemy się za dalszą część. No i teraz właśnie przyszyjemy te plamki na oczach.
Tak sobie dopinamy te oczka, te plamki i przyszywamy dokładnie tak samo, jak przyszywaliśmy ten pyszczek, czyli wszywamy się tutaj w głowę, przechodzimy i przyszywamy oko i następny półsłupek. I tak, kochani, dookoła oka się wszywamy. Później, jak już będziemy mieli kawałek przyszyty, możemy wypiąć tą szpileczkę i przyszywamy dalej. Ja i jedno, i drugie oko zrobię poza kadrem już. Jeszcze raz spójrzcie, w taki sposób sobie przyszywamy, tak na ukos, w jedną i w drugą stronę. Ja to przyszyję, tak jak mówiłam, poza kadrem i widzimy się za chwilkę. Pamiętamy, żeby tutaj między plamkami zrobić miejsce albo zostawić miejsce na nosek. Dobra, ja się biorę za zszywanie i widzimy się za chwilkę. Teraz zamontujemy sobie bezpieczne oczka. Możemy sobie pomóc szydełkiem. Trochę topornie, ale już prawie się udało. Tu się jednak musimy przebić przez 3 warstwy włóczki. Udało się. Tak jak mówię, troszkę topornie, ale wyszło. I tak, jeżeli chcemy, możemy sobie podkleić tutaj na przykład klejem na gorąco, bądź jakimś super klejem, tak żeby mieć zabezpieczenie, żeby nam te oczka tutaj nie wyszły. I ja to zaraz, kochani, zrobię. Te wszystkie niteczki możemy powkładać do środka. Dobra, ja przykleję te oczka tylko tutaj od środka jeszcze i zaraz do Was wracam. Możemy sobie jeszcze przed kontynuowaniem tutaj naszej głowy wypchać ten brzuszek. Tutaj spokojnie mamy miejsce, że nam się palec zmieści, więc bezproblemowo możemy wypchać
już część naszej maskotki. Przepychamy sobie tutaj do dna. Widzicie, jaki nam tutaj brzuszek w ogóle powstał. Jak jeszcze coś będziemy mieli niedopchane, to później możemy dopchać i bierzemy się za dalszy wzór. Zaczniemy sobie od jednego półsłupka, który zaznaczymy. Jeden półsłupek. Ten półsłupek sobie zaznaczamy znacznikiem. I w tym okrążeniu zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 7 pojedynczych półsłupków i jeden półsłupek z dwóch. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i jeden z dwóch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 z dwóch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i jeden z dwóch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeden z dwóch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeden z dwóch, i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i jeden z dwóch. Wyciągamy znacznik i spójrzcie, jak już nam się tutaj zawęziła ta głowa. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków i jeden półsłupek z dwóch. Tak, pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, jeden z dwóch, 1, 2, 3, 4, 5,
6. 1 z 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 z 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 1 z 2. I muszę niestety, kochani, policzyć, ile mam półsłupków, bo mi wypadł znacznik. Także policzę je i zaraz do Was wracam. Jeszcze jedno powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. 6 pojedynczych półsłupków i 1 z 2. I tak kolejne okrążenie robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. Pierwszy, który sobie zaznaczamy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. 5 pojedynczych półsłupków i 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 5. 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 1 z 2. I raz, 2, 3, 4, 5 i 1 z 2. Mamy 6 powtórzeń. Wyciągamy znacznik. Kolejne okrążenie robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki i 1 z 2. Mam pierwszy półsłupek, który sobie zaznaczamy. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. 1, 2, 3, 4, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. I raz, 2, 3, 4, 1 z 2.
wyciągamy znacznik i już możemy w sumie w tym momencie zacząć wypychać naszą głowę. Ja to wypcham poza kadrem i zaraz do Was wracam. Kolejne okrążenie, robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3. Ten pierwszy półsłupek sobie zaznaczymy i jeden z dwóch. Raz, 2, 3. 3. Jeden z dwóch. Jeden. Jeden. Próba druga. Jeden, 2, 3. Jeden z dwóch. Jeden. 2, 3. Jeden z dwóch. Jeden, 2, 3. Jeden z dwóch. I 1, 2, 3. Jeden z dwóch. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki. Raz i 2 i jeden z dwóch. Mamy pierwsze powtórzenie. 1, 2, jeden z dwóch. Drugie. Raz, 2, jeden z dwóch. Trzecie powtórzenie. Raz, 2, jeden z dwóch. Czwarte. Raz, 2, jeden z dwóch. Piąte powtórzenie. I raz, i 2, jeden z dwóch. Szóste powtórzenie. Jeszcze 2 okrążenia nam zostały. Także zrobimy je i coś Wam pokażę odnośnie tego, co mówiłam o ścisku dłoni na szydełku, że należy robić w tym samym czasie dane elementy. Ale jeszcze najpierw zrobimy te 2 okrążenia. Ja sobie tutaj jeszcze troszkę dopcham. I tak, w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Mamy pierwsze powtórzenie, półsłupek, jeden z dwóch. Drugie, półsłupek, jeden z dwóch. Trzecie powtórzenie, półsłupek, jeden z dwóch. Czwarte powtórzenie, półsłupek, jeden z dwóch. Piąte powtórzenie i półsłupek, jeden z dwóch. Szóste powtórzenie. Jeżeli jeszcze uważamy, że należy troszkę dopchać tą głowę, to teraz to zróbmy, bo już będziemy się brali za ostatnie zamykające tutaj okrążenie.
I w tym okrążeniu wykonamy 6 razy 1 półsłupek z 2. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. 6 razy 1 z 2. I teraz zostawiamy nie za długą tą niteczkę. Myślę, że jakieś 20-30 cm nam w zupełności wystarczy. Wyciągamy ją. I teraz tylko jeszcze zaszyjemy tą dziurkę, którą tutaj mamy, która nam tu została. Ja chwytam tak po 2 niteczki i zaszywam. Znowu 2 nitki i zaszywam. Na koniec pamiętamy, żeby wbić się w środek tutaj i przeszyć gdzieś dalej, delikatnie zaciągając, tak żeby spłaszczyć tutaj górę tej naszej głowy. Ja się jeszcze przeszywam raz troszkę dalej. Tą nitkę można uszyć. I co do tego, co Wam chciałam pokazać. Oba te leniwce robiłam z tego samego materiału, z tej samej włóczki, tym samym szydełkiem, z tego samego wzoru. A spójrzcie, o ile ten, co robiłam teraz, jest mniejszy od tego, co robiłam go dzień wcześniej. Ja już zauważyłam, że jak robię tutaj przy Was, to mocniej zaciskam te półsłupki i one są mniejsze. I popatrzcie, jaka jest różnica wielkości, ale myślę, że to mi osobiście nie przeszkadza. I tak samo tutaj widać, że to jest większe od tego, mimo że jest to ten sam materiał, ta sama włóczka i tym samym szydełkiem robione, ale tu akurat może być o ciupinkę grubsza włóczka. Dobra, mamy już najważniejsze elementy. Teraz przyszyjemy sobie łapki, później sobie przyszyjemy pazurki, wyszyjemy nosek, buzię, tu jeszcze parę kółaczków dorobimy i myślę, że będziemy na dzisiaj, kochani, kończyć. Kochani, nowy dzień nastał. Nie udało mi się niestety dograć tego wczoraj, ale wy filmik, jak widzicie, macie jakby w jednym dniu. Pozwoliłam sobie doszyć pazurki do 3 łapek, a teraz na 4. łapce Wam pokażę, jak ja te pazurki doszywam. I tak, mamy naszą łapkę. I to, czy chcecie sobie pazurki przyszyć tutaj z boku łapek, czy na przykład z przodu, to zależy, w jaki sposób chwycicie tą łapkę. Jeżeli chcecie z boku, no to wiadomo, spłaszczamy, przyszywamy tu w górze. Jeżeli chcecie mieć pazurki tu bardziej z przodu, to spłaszczamy w ten sposób i przyszywamy w tym miejscu pazurki. Ja chcę mieć po bokach. I tak, zaczynamy od jednego pazurka. Chwytamy sobie jeden półsłupek, obieramy sobie jakiś rządek i tego rządka się trzymamy przy każdej łapce. I tak chwytamy jeden półsłupek i doszywamy sobie, wbijając się najpierw tutaj w łapkę,
Muszę małą powtórkę zrobić. Tak, nie lubię szyć. To się przyznaję. Tak, przeszywamy łapkę. Następnie wszywamy się w pazurek. Znowu w łapkę. I znowu pazurek. I w łapkę. I przechodzimy nitką gdzieś dalej. Teraz tak samo robimy z drugą nitką, tylko już tyle razy nie musimy przeszywać się. Więc tak, wszywamy się w łapkę. I w pazurek. I znowu w łapkę. I przechodzimy gdzieś dalej. I tak samo przyszywamy drugi pazurek obok. Kolejny półsłupek sobie obejmujemy tak igłą. Przeszywamy. I wbijamy się w pazurek. W łapkę. W pazurek. Przechodzimy w łapkę. I włóczką, nie włóczką, igłą. Przechodzimy gdzieś dalej. Drugą niteczką też doszywamy. W łapkę. I ostatni pazurek. Kolejny półsłupek obejmujemy. I tak samo jak poprzednie paznokcie. I ten przyszywamy. No i na koniec w łapkę przechodzimy włóczką w pazurek, w łapkę i przechodzimy dalej igłą. Na koniec ucinamy wszystkie te niteczki, tylko uważamy, żeby sobie naszej pracy nie uszkodzić. Tak, mamy
łapki z pazurkami. To teraz pozostaje nam wyszyć buzię, nosek i doszyć łapeczki. Teraz wyszyjemy nosek. Bierzemy czarną nitkę, wszywamy się gdzieś z tyłu głowy i przechodzimy igłą tutaj w miejsce, gdzie ten nosek ma być. Tutaj widzę, że zrobiłam sobie troszkę mniej miejsca niż w tym poprzednim leniwcu, ale to nic. Przeszywamy się tak najzwyczajniej w ten sposób. Kilkukrotnie. 4-5 razy, w zależności od tego, jaką grubą mamy czarną nitkę. A następnie przechodzimy niżej. W taki sposób sobie przeszywamy i robimy w ten sposób igłą. Naciągamy sobie nitkę i w tym samym miejscu się wybijamy, wracamy jeszcze raz do nosa i przeszywamy się w to miejsce, gdzie zaczynaliśmy. Wiążemy te dwie niteczki na 2 supełki. Ucinamy jedną i drugą nitkę i jeszcze tylko zostało nam doszyć nóżki i będziemy się, jeszcze włosy i potem będziemy się już cieszyć gotowym leniwcem. Bierzemy się za doszycie łapek. Jeżeli chcemy, możemy się tu wspomóc szpilkami, żeby sobie równo te łapki przyszyć. Jedna i druga. I najzwyczajniej doszywamy sobie, wbijając się tutaj w ciałko maskotki. Przechodzimy tak na tą stronę, chwytamy łapkę, znowu tu w ciałko, przechodzimy na drugą stronę, łapka, i tu już sobie możemy szpileczki wyciągnąć, bo ta łapka nam się będzie trzymać. I teraz musimy doszyć każdy tu półsłupek z góry, gdzie zszywaliśmy tą łapkę, ale również, jeżeli nie chcemy, żeby te łapki nam tak latały, to troszkę niżej tutaj też musimy chwycić tą rączkę. Po 2 stronach. Jeżeli nie będzie zbyt intensywnie użytkowany ten leniwiec, to wcale nie musimy jakoś bardzo mocno przyszywać tych łapek, ale jeżeli rzeczywiście będzie eksploatowany, no to te łapki doszyć musimy mocno. U mnie na szczęście dzieci już duże, na szczęście, może nie szczęście, co ja gadam, za głupoty jeszcze. Kawa nie weszła, jak się to mówi. Dzieci duże, także maskotkami się już nie bawią. A potem możemy, jak mamy jeszcze na tyle nitki, przejść sobie
do drugiej łapki i tak samo doszyć. Najpierw z jednej, potem z drugiej strony chwycić. Pamiętać tutaj o bokach, żeby doszyć. Szpilki już możemy wyciągnąć. No i tak, jedna nitka już idzie w stawkę. Teraz druga. Tą niteczką też sobie doszywamy. Przechodzimy dalej. I tak nitki ucinamy. Teraz zostaje nam tylko doszyć dolne łapki. Metoda doszywania jest dokładnie taka sama. I tutaj, gdzie chcecie mieć te dolne łapki, czy gdzieś wyżej, niżej, dalej, bliżej, to już zależy od Was. I tutaj tak samo sobie właśnie chwytamy szpileczkami. A następnie najpierw jedną, a potem drugą nóżkę doszywamy. Ja już to doszyję, kochani, poza kadrem i zaraz do Was wracam. I tak, łapki doszyłam. Jeszcze tylko, kochani, włosy. Nacinamy sobie tak, nie wiem, 15 cm kawałeczki włóczki. Nacinamy tyle kawałków, ile chcemy. I tutaj na czubku głowy się wbijamy. Taką złożoną w pół niteczkę przeciągamy. Tu nam powstaje taka pętelka na szydełku i przez tą pętelkę przeciągamy włos. Raz, dwa. Ja nawet chyba tylu nie będę montować, co nacięłam, tylko zrobię mu takie 6 włosów. Na koniec sobie nacinamy to na taką długość, jaką chcemy. I możemy cieszyć się gotowym leniwcem. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak było, będzie mi przeogromnie miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale, a misia zobaczymy już w najbliższym filmie. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani, i powodzenia.